W samochodzie najpierw zostały punktowo wyszkiełkowane tylko miejsca, które były skorodowane, które wymagały samej tej pracy blacharskiej. Więc po tym punktowym szkiełkowaniu zostały uzupełnione te blacharskie niedoskonałości, jakieś tam nadkola, gdzieś tam kawałek progów, doły drzwi i tak dalej. I po tej odbudowie blacharskiej dopiero skonsultowaliśmy się z człowiekiem, który będzie odpowiadał za sposób lakierowania, za materiały, jakie tam będą użyte, i powiedział, że absolutnie nie akceptuje takiego sposobu przygotowania samochodu do lakierowania, bo samochód powinien być oczyszczony całkowicie ze wszystkich mas, powinno być wypiaskowane czy wyszkiełkowane całe nadwozie, tak żeby nie została tam żadna warstwa farby oryginalna czy lakieru oryginalna. No nie jest źle, ale ogólnie jak tak spojrzysz, to nie jest źle, ale chłopaki mi dopiero uświadomili parę problemów, bo tak, te wszystkie masy, które tutaj zostały, no to przecież to nie może zostać w takim stanie, nie? Widzisz, to wszystko jest spękane, twarde, pod spodem jest piasek, to wszystko trzeba zerwać. Na przykład, zobacz, tutaj ta masa przykrywała zgrzewy. I jak ją zerwiemy, to widzimy, że ten zgrzew już koroduje. No tego nie chciałbym zostawiać. Ten samochód się uchował 45 lat w naprawdę bardzo dobrym stanie. Więc trzeba to zrobić porządnie. No nie będziemy tutaj pudrować. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Mogę, co? Żebym tylko nie przeszkodził. Tak jak teraz? Dobra, i w którą stronę z nim? Niech tak idzie, dobra. O, elegancko. Okej, czyli nie jedziesz po tych płaskich powierzchniach, tylko tutaj, gdzie jest wzmocnienie, tak? Tak, gdzie są wzmocnienia, jeżeli na przykład są tak jak tutaj, widać na przykład ranty, tutaj blacha się nie pognie. Okej. To przeżłobienie ją utrzymuje w ryzach, nie? Okej, czy to jeszcze będziesz kończył, czy nie? Tutaj tą stronę? Tak, tą stronę to jeszcze dokończysz. I od spodu ją zrobię. Okej. Niedawno odkręciliśmy, nie? Tutaj na przykład wszystko można zrobić, natomiast tutaj już blacha się tak nagrzewa, że zaczyna delikatnie na przykład falować. Jak ja ją rozbiję, tak jakbym ją młotkował, no to naprawienie tego. No nie, bo ona wtedy się rozciągnie i już wtedy nie wróci do swojego kształtu, nie? Bo to jest ten problem. Jak ją na oscylacyjną, to jest 5 minut i masz gotową. No dobra, czyli tak naprawdę przed lakierowaniem zostaje czyszczenie tego, ale to głównie są płaskie powierzchnie, więc nie powinni bardzo na mnie przeklinać, że muszą to robić. Nie. Oni liczyli na to, że zejdzie wszystko, nie? Do żywego, no ale to wiadomo, nie chcemy tego zniszczyć, bo potem by cały samochód musiał być szpachlowany, a to tak tego próbujemy uniknąć. No tak. Wspomniałeś o sodowaniu właśnie, bo ty robisz tylko piachem, nie? Ja robię piachem i tak samo robię szlaką pomiedziową. Bardzo taką miałką, delikatną. Bo trochę, wiesz co, bo dużo osób mnie Widzisz, jak delikatny jest materiał, pomimo tego, że jest tak delikatny i drobny, to on cały czas jest ostrawy. To, co się mieni, to ta miedź tutaj, tak? W środku znaczy, jest? To jest szlaka pomiedziowa. To jest odpad poprodukcyjny, który jest siany i używany zamiast piachu, nie? Dobra. I on różni się tym od piachu, że nie przegrzewa tak materiału, czyli to, ile ja mogę wejść i jak dużo mogę pracować na materiale, znowu mi wydłuża ten czas, że mogę robić więcej, nie? Jasne. Że mogę zajść dalej i nie poniszczę materiału, bo najważniejsze przy samochodach jest nie poniszczyć, bo to, że tak jak mówię, on później sobie chwilę poszlifuje i jest po sprawie, nie? A ja nie zniszczę materiału, to jest bezcenne. Czyli ty nie jesteś w stanie na przykład jechać na jednej powierzchni cały czas, tylko czekasz, aż ona ostygnie trochę i wracasz w inne miejsce? Jak to jest tak, jak robisz na przykład grubą stal, robisz w ten sposób. Tak jak na przykład wy malujecie, tak samo na przykład robisz tu. Tu nie możesz się skupić na jednym miejscu, zostać, tylko musisz na przykład lecąc taki pasek, przelatujesz dookoła. Na przykład przelecisz sobie dookoła, wrócisz, pójdziesz dalej. Niektórzy na przykład, czy zaczynają, czy im się nie chce, no bo to już najczęściej. No to lepiej tak raz przy razie, nie? Leci ogień i jest taki na przykład tekst, no przecież nic się nie stało, troszkę pofalowało. Kurde. A lakiernik jak to zobaczy, to już ma zawał, nie? Jeżeli chodzi o sodowanie, to nie mam z tym doświadczenia. Oczywiście jak się posłucha, to ci, którzy sodują, to bardzo chwalą to proces sodowania.
Ci, którzy sodowali, no to niektórzy mówią, że zostaje ta soda gdzieś tam w tych progach, która jest mniej neutralna dla nadwozia niż na przykład piasek czy szkło, więc to jest jakby tam dodatkowy problem. Ja nie oglądałem nigdy elementów po sodowaniu, więc nie wiem, może przy tej drugiej celice skusimy się na sodowanie, żeby zobaczyć, jakie są różnice między szkiełkowaniem, piaskowaniem i sodowaniem i wyrobić sobie jakąś opinię na ten temat. To nie jest pierwszy samochód, który oddaję do piaskowania, a i pierwszy, który oddałem do piaskowania, no to te wszystkie maska miała, wiesz, kałuże na środku mogą w niej stać, nie? Tak, bo ona po prostu wszystko było wepchnięte, od zewnątrz było widać, jaki jest szkielet od spodu. Tak. No bo to jest właśnie tak, jak na przykład często gęsto piaskarze to są osoby zatrudnione dodatkowo. Dlatego mnie namawiali trochę na sodowanie, wiesz, bo mówili, nie, to jak będziesz sodował, to ci tak nie poniszczą tego, bo temperatura tej blachy jest niższa i tak dalej. Soda tak nie przegrzewa, tylko mówię, największym problemem, jeżeli chodzi o piaskowanie, nie jest materiał, bo materiał można użyć, nawet można tak samo szkiełka użyć różnych materiałów. Polgritu najgorszym problemem jest operator. Operator i chęć operatora musi mieć doświadczenie przy karoseriach. Bo jak zrobisz jedną karoserię, to tak jakbyś nie robił nigdy. Jak zrobisz 10, też jakbyś nigdy nie robił. Jak zrobisz 100 i wiesz, jak blacha ci się zachowuje, wiesz, żeby uciekać czasami od niej, widzisz, co się dzieje, nie możesz sobie pozwolić, że wjadę, zobaczę, co się stanie. Nie możesz. Pomału, delikatnie, naokoło. To ty swoje karoserie policzyłeś? Ile zrobiłeś? No ze 100 będzie na pewno. 100 będzie. No dobra, to jest nadzieja, że z tego też coś będzie. Auto już masz wstępnie wypiaskowane. Okej, czyli tutaj z błotnikami, z drzwiami po prostu wszystko jechałeś, nie zdejmujesz tego. Drzwi tu było wcześniej przez kogoś piaskowane. Środek było. teraz obdmuchamy. Została nam komora silnika. Cała do zrobienia. Tak? Cała komora silnika, spód jest wypiaskowany. Bo one jest w podkładzie jeszcze, nie? Tak. Ona jeszcze jest w podkładzie, okej. W dwóch podkładach. Było tak samo, cała karoseria była cynowana. Powiesz co, no bo to jest przez nas zrobione, tak? Bo my kupiliśmy samochód w jakimś tam stanie, bardzo dobrym stanie blacharskim, ale pierwsze co zrobiliśmy, to te elementy, gdzie była korozja widoczna, były wypiaskowane, zapodkładowane, wycynowane. I dopiero jak już zostały skończone te prace blacharskie, to przyjechało nadwozie do Ciebie na wypiaskowanie tego wszystkiego, co jest możliwe do wypiaskowania. Resztę będziemy mechanicznie usuwać i dopiero będzie nakładany lakier. W pierwszym etapie były wyszkiełkowane tylko miejsca, które posiadały ślady korozji. I tak jak oglądałem ten samochód po tym szkiełkowaniu, to generalnie byłem zadowolony, dlatego że usunięty był tylko lakier. Materiał raczej nie był odkształcony, nawet jeżeli to były jakieś miejsca takie poszycia drzwi i tak dalej, no to wydawało mi się, że to jest taka metoda dosyć mało inwazyjna, nie niszczy samej blachy, samego materiału. Po tym w drugim procesie, w drugim etapie samochód został wypiaskowany. I wypiaskowany niemalże w całości. Oczywiście nie dało się wypiaskować wszystkich tych płaskich powierzchni i tak dalej, ale tak jak oglądałem ten samochód po piaskowaniu, to wydaje mi się, że to piaskowanie jest metodą bardziej inwazyjną. Sama powierzchnia blachy była bardziej chropowata, co wskazywało na to, że jednak sporo tego materiału z tej blachy zostało wyrwane razem z lakierem, więc jeżeli miałbym teraz wybierać między tymi dwoma metodami, z którymi miałem doświadczenie przy tym nadwoziu, to zdecydowałbym się akurat do tego nadwozia na szkiełkowanie, dlatego że ono było w naprawdę dobrym stanie blacharskim i wystarczyło usunąć tylko stary lakier, część mas. Nie trzeba było aż tak mocno ingerować w samą strukturę materiału, samą strukturę blachy. Tak, różne karoserie przyjeżdżają, ta jest w genialnym stanie. Widać, że jak na przykład jeżeli Wy to robiliście, czy ktoś na przykład wcześniej dbał o to auto, to je przygotował po prostu genialnie. No wiesz, to jest Kalifornia, nie? Więc to jest łatwiej. Tak, do mnie przyjeżdżają auta bez podłogi, bez błotników i to nie są tak stare auta, tak? No tak. Tutaj ktoś o to zadbał. Nie ma czego się przyczepić. Wszystko jest proste, wszystko jest równe, nie ma dziur, nie ma wykwitów, nie ma niczego. Jakaś mała, drobna dziurka się pojawia, ale to i w nowym Mercedesie. Nam zależy na tym, żeby było usunięte wszystko z tych twardych profili, tak jak tutaj w komorze i tak dalej, nie? To, gdzie będziesz miał pewność, że ta blacha się nie odkształci, to chcemy, żeby Środek zostaje całkowicie goły, tak samo jak macie drzwi tutaj. To drzwi przez to, że właśnie są tłoczone, no to drzwi można caluteńkie, bez najmniejszego problemu uczyścić, nie? No one się tutaj nigdzie nam nie odkształcą, nie? No.
One nigdzie. Tak samo jeżeli na przykład mamy drzwi z tej strony, ten początek tak samo mamy do zrobienia. Najczęściej rdza właśnie wychodzi przy uszczelkach, jeszcze które to trzymają. będzie widać do zrobienia, nie? To jeszcze nad drzwiami będą musieli trochę popracować pewnie. Tak. No jeżeli chodzi... I tam w środku tutaj też pociągniesz, nie? To całą tą wnękę. Zostawiłem. Tutaj, uważaj. No. Już mi raz to na głowę spadło. No. Tu masz środek na przykład już gotowy, tak samo wszystkie wzmocnienia i tak dalej. Na błotniki nie wchodziłem, one są odświeżone. No tutaj jeszcze coś wyszło, tak? Tak, ale tutaj ja Ci powiem tak. A oni tutaj nie cynowali jeszcze? Nie, było cynowane, natomiast piaskarka ma, widzisz? O, tu masz cynę. Tak. Ale czasami jak są bardzo drobne na przykład... Okej, jeszcze weszło. Jeszcze potrafi na przykład No to wybić cynę, dobrze. no cyna jest jednak miękkim materiałem. No to dobrze, tak? bo została korozja tak naprawdę, nie? A teraz jeszcze to wybiło. Tak, wszystko jest, mówię, no auto jest w bardzo dobrym stanie. Czasami jest tak, że coś się rozpada, coś się dzieje, tutaj nie ma tego. To wszystko jest super po prostu. Dobra, bo przechwalisz ten samochód, daj spokój. Znaczy, ja jego stan przechwalam, zobaczymy co dalej z nim Co z niego nie? zrobimy? Właśnie, to tak, to precyzyjnie, dobra, ja już nie trzymam. A właśnie, a powiedz mi teraz tak, bo ten piach będzie wszędzie, nie? W tych profilach zamkniętych i tak dalej. To jakoś są jakieś metody, żeby się tego pozbyć? Na koniec roboty my go dokładnie wydmuchamy, ale lakiernicy muszą go odkurzyć, profile muszą odkurzyć. Nie ma lepszej metody, bo takie na przykład często gęsto amatorzy to jest tak, o, przedmucham, nic nie widzę, zaczynam malować. No właśnie. I zawsze z profilu coś wystrzeli. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wystrzeliło. W momencie, kiedy on to odkurzy, no to ma pewność, że jest wszystko ok. No dobra, to jeszcze będzie trochę roboty będą mieli, zanim położą epoksydowy podkład na to. Ja mówię, no... Dobra, ten numer nadwozia to się uchowa, nie? Uchowa się tak, wszystko. numer nadwozia zostanie bez najmniejszego problemu. Okej. Tutaj ten kawałek, co sobie chłopaki zostawili, to postaram się tylko dookoła tego zrobić, Tak, żeby bo nie tutaj poniszczyć im, nie? to jest jedyny element, który ma, powiedzmy, oryginalny odcień lakieru, dlatego że to było zasłonięte deską rozdzielczą i nie zostało wypalone przez słońce. Więc to nam się ten fragment przyda, a on nie jest skorodowany, więc niech zostanie. I on będzie jako wzór. Słuchaj, jest chyba to, o co mi chodziło. Generalnie chodziło o to, żeby te wszystkie profile w środku były, to jest przykręcone, jest tak? tylko przyłapana, nie? Czekaj, czy my się z tym zmieścimy, tak już teraz patrzę. Dobra, zaraz zobaczymy, czy się zmieścimy z tym na przyczepę. Może część będzie trzeba odkręcić. Tak, czyli wszystko to jest zrobione tak jak chcieliśmy. Od spodu wierzę na słowo, nie? No spód, jak będziemy ją załadować, to zobaczysz sobie spód, że cały Okej, dobra, super. spód jest naprawdę fajny. Coś tam powychodziło, jakichś ciekawostek do roboty poza tą wnęką tutaj? Wnęka są małe. Wnęka jest. Małe, ale to naprawdę mikroskopijne dziury. Aha. Tutaj na tym, na przód drzwi, to na pewno. Przód drzwi jeszcze, tak? Już miały być drzwi zrobione. Już wcześniej było, że widać, że na przykład jest tak samo do roboty, czy na przykład do poprawek jest, nie? Okej, tak samo oni już tutaj w robili słońcu aha. widać, że na przykład jest delikatnie pobijane, Tak. ale tak to... No dobra, to To tak trochę naprawdę tutaj to... dopiero przy podkładzie wszystko zacznie wychodzić, nie? No dobra, to ile i dlaczego tak drogo? Ile i dlaczego tak drogo? Opowiadaj, uzasadnij tą cenę. Sam widziałeś, że robota nie jest łatwa. I w niełatwych warunkach. No, Zrobione ekspresowo. to tak prawda. jak chcesz. I 2,5 tysiąca jak położyć jest tutaj. No dobra, dobra. Bez faktury? Z Z fakturą, dobra. Elegancko. No dobra, super, to pasuje, to podjeżdżam i co, pomożesz mi jakoś to wrzucić, tak, nie? spróbujemy to tą załadować, bo przyczepę. lawetę masz na styk. Bardzo na styk, tak. Delikatnie pomału, nawet nie wózkiem, Tak. ręcznie ją włożymy, żeby jej się nic nie stało, nie? Mam bardzo na styk lawetę, bo bez tych elementów ten samochód ma chyba tam 3,93, a laweta ma tam 3,96, więc zaraz zobaczymy, co z tego będzie nam wystawało. Trochę możemy pomóc, rozkręcimy ją. Najwyżej coś żeby się rozkręcimy. nie stało, Mhm. żeby ją dobrze posadzić. Dobra, czyli jak najszybciej, tak, żeby mi się nie zaparkowała w bagażniku, bo to będzie spora szkoda, a to nie ma OC. Także wiesz, Dobra, będzie drogo. na plac i będziemy... Dobra.
To by pasowało zdjąć i zobaczymy jak maska i błotniki jeszcze. No, trochę nam się ta blandeka wypchnie w razie czego, nie? Czekaj, ja muszę pomyśleć dokąd to było mierzone. To było mierzone do... Do tej belki było mierzone. Tak, spróbujmy tak, zobaczymy jak ona będzie pasowała. Teraz tak. Przygotowałem się też do negocjacji z wami. Ale za silni jesteście, więc nie będę się tam... wiesz co, bo może włożymy je w podłużnicę, to będzie łatwiej, wiesz, wstawić na przyczepę. O. I teraz na 3. Raz, 2, 3. Hop! Coś krzywo idzie. Coś źle kierujesz, Adrian. Tak. O kurde. Miała być lżejsza. Nie chcesz go wziąć ze sobą? Nie, za dużo gada. Nie da rady, musisz to... To nie będę, jakbyś został, to bym nie musiał przypinać. W obrzychu cię wysadzę. No już? Nie, no jeszcze trzeba. Kurde. No to już wiemy, że to się nie da. No dobra, wyjedziemy ją na dwór. Poczuł trochę. Chociaż jutro piątek, to chłopaki posadzki myją to. Jak my? Kto nawrócił, ten zamiata. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.